od razu zaczyna grzać, mimo że to jest blenda, tutaj jest tylko 4 gramy uraninitu. 121 mikrosievertów, 183, 272. 270 mikrosievertów. Siema, witajcie na następnej wyprawie. Za moimi plecami wejście do kopalni uranu w Kletnie. W dzisiejszym odcinku, tak jak i zawsze, przejdziemy trasę turystyczną, ale dogadaliśmy się z właścicielami tego miejsca, że wpuszczą nas tam, gdzie turysta nogi nie stawia. Więc uchylamy drzwi i zapraszam was do środka, do kopalni uranu. Ale mamy szczęście, że nie będziemy sami i będziemy się podpierać specjalistyczną wiedzą naszych przewodników. Magda oraz Janusz, bardzo dziękujemy za poświęcony czas. Jakbyście mogli powiedzieć, co dzisiaj zobaczymy. Tajną kopalnię uranu, która w 1948-1953 roku służyła do wydobycia dla tajnego militarnego projektu zbrojnego Sowietów. Najpierw tutaj było wydobywane żelazo oraz miedź. Następnie, po zakończeniu II wojny światowej, Sowieci właśnie z tych gór zaczęli wyciągać uran. Uran potrzebny do produkcji oczywiście broni jądrowej. Cała ta kopalnia, pomimo to, że my jesteśmy tylko w danym fragmencie, konkretnie w sztolni numer 18, sięga około 4 km² i się ciągnie naprawdę długo. Niektóre sztolnie są zasypane, zakratowane. Wchodzimy tutaj, gdzie akurat jest udrożnione wejście. Jesteśmy w sztolni fluorytowej. Została udostępniona tylko z tego powodu, że jest tu bardzo ładnie. Są piękne wystąpienia fluorytów. Ale tutaj uran nie był wydobywany. Ta sztolnia miała charakter ćwiczebny, obserwacyjny. No, możemy stąd wyjść, dzięki. Związek Radziecki na początku uranu poszukiwał w tych hałdach, które były wyrzucone na zewnątrz kopalni, a dopiero później pogłębiał drążenie tych chodników, tak? Dokładnie tak. Słuchajcie, zaczyna się w ten sposób, że prowadzi się na terenie starych sztolni prace rewizyjne. No i to jest w takich sztolniach były prowadzone u nas też. Natomiast tak jak mówicie, w lutym 1948 roku geolog radziecki Kamysznikow szuka na tych hałdach. Do pomocy dostaje 40 chłopa. I słuchajcie, na tych hałdach jest teraz sporo rudy uranu. We wrześniu 1948 roku rusza wydobycie. Wydawało się, że tego uranu w Kletnie jest niesamowicie dużo. Wybudowano duże osiedle mieszkaniowe, ale okazało się, że po 4 latach uran zaczyna się kończyć. W 1953 roku zakończono wydobycie rudy uranu i tak naprawdę kopalnia została przez Rosjan opuszczana, przekazana Polakom do wydobycia fluorytu, który tutaj też był wydobywany. A ile wydobyło się stąd ogólnie uranu? Bo czytaliśmy, że około 20 ton. Czy to jest prawda? Czy... Słuchajcie, 20 ton metalicznego uranu, ale to tak na to składa się 3100 ton rudy uranu, w której znajduje się 0,68% tego metalicznego uranu, co w przeliczeniu właśnie daje 20 z haczykiem niewielkim tego metalicznego uranu. Musimy przejść do zakończenia II wojny światowej w momencie, kiedy Józef Stalin dowiaduje się o zrzuceniu bomby atomowej przez Amerykanów i bardzo w dużym skrócie na prędce starają się zorganizować właśnie własną broń jądrową i do tego potrzebują paliwa, do tego potrzebują uranu. Po wojnie Sowieci pod Berlinem w Oranienburgu w biurze Aurela w skrzyniach znaleziono dokumenty świadczące o tym, że właśnie w tej okolicy znajduje się uran, którego potrzebowali Sowieci. I właśnie zaczęły się poszukiwania geologiczne specjalistów. Przejdźmy teraz do kopalni, w której się znajdujemy. Kryptonim poszukiwań nazywał się Kopalina. Tak, w tej kopalni uran był wydobywany, ale nie konkretnie w tej sztolni. Sztolnia uranowa niestety jest zasypana, ale cała ta historia tej kopalni dotyczyła. No i oczywiście całe wydobycie uranu właśnie w Sudetach i tutaj w tych okolicach była pod pieczą najważniejszego zakładu R1 właśnie w Kowarach. Sztolnia numer 7 to jest miejsce, gdzie pierwszy raz właśnie znaleziono uran w lipcu. Czemu tu się tak ciepło zrobiło nagle? No bo już ten mróz nie dochodzi z dworu. Ale jaka różnica? Tak, bo stała Okropne. temperatura w kopalni to jest 7 stopni. Aż mi za... Normalnie jakby na grzewnicę dawać. Ale Aż zobacz, mi Kuba, obiektyw że zaaparował. tam wszędzie miałeś po prostu sople lodu nawet na ziemi, a tutaj już czegoś takiego nie masz. No ale musimy chwilę poczekać, bo Obiektyw. jest po prostu wszystko mokre. Słuchajcie, znaleźliśmy takie miejsce i pokazała nam Magda. Zobaczcie jakie malutkie, to jest średniowieczny korytarz. Taki malutki, co nie? Pytania są dwa. Czy ja się zmieszczę? I jak daleko on się ciągnie? No kawałek. No kurde. Czekajcie. Dobra. Jeszcze kawałeczek. To jest taki malutki korytarzek. Widać tutaj jakieś, nie wiem czy to są miejsca, gdzie były wiertła, czy podkuwane, czy coś. Ale wiecie, że najlepsze jest to, że jestem w tym momencie w
średniowiecznym korytarzu, co nie? W kopalni uranu. Czasami coś mi ta lampa szwankuje. Tylko teraz najgorsze to jest, że wszedłem głową do przodu i nie wiem, jak mam się obrócić, żeby stąd wyjść. Bo tu naprawdę nie ma miejsca. Zobaczcie, ja już jestem... Dam wam kamerę dalej, żebyście zobaczyli perspektywę. O! Tu już jest góra, że tak powiem. Łukasz! No. Musisz mnie wyciągnąć! Czego tam szukasz? Ej, ale tu jest wyższe promieniowanie. 0,22, ale to bez przesady, to nie? Nadal średnie. Może my tutaj odnajdziemy jakieś złoża uranu? No, jak będziemy tak w każdą dziurę wchodzić. Dobra, słuchajcie, ale pokażę wam teraz specjalny pojemnik, w którym była wydobywana właśnie, wynoszona blenda uranowa. W tym miejscu jest inscenizacja zrobiona przez muzeum, ale po pierwsze mamy dozymetr oraz taki pojemnik, który wstępnie wydaje się, że jest po prostu zwykłą puszką. Ale co to jest? Właśnie do tego była składowana blenda uranowa, a następnie, kiedy jej się zebrało na tyle, aby mogło 20 ciężarówek stąd wyjechać pod osłoną nocy i oczywiście w eskorcie wojska, wszystko było utajnione, ładowali na ciężarówki i jechali, słuchajcie, do Legnicy. Tam właśnie tą blendę pakowano na początku na samoloty i transportowano bezpośrednio do Moskwy, ponieważ właśnie tak Stalinowi zależało na tym niezbędnym do budowy broni jądrowej surowcu. Potem to robili pociągami. Przykładam dozymetr do tego wiadra, ale nie ma tu żadnych wskazań, natomiast obiecujemy wam, że pokażemy wam, jak wygląda prawdziwa blenda uranowa. Ten ciemny, granatowy, czarny, taki porzeczkowy kolor to jest antozonit. Jeden z najrzadszych minerałów, jaki występuje na świecie, z tego względu, że nieczęsto uran i fluoryt są w swoim towarzystwie. Czy ja dobrze myślę, że to jest czarne, bo jest wyjarane od promieniowania? Struktura została właśnie przez promieniowanie zmieniona tego fluorytu i to światło inaczej się zapada w tym minerale i dlatego to tak odbiera nasze oko. Czarne, granatowe, fioletowe. Nie reaguje. O, 18. Ale to jest... A tu? No tutaj masz tego dużo. A, tu? Też jest tyle samo. Słuchajcie, ale kto pracował w takich kopalniach? A mianowicie można to podzielić na dwa człony. Pierwszy, czyli ten zarządzający, kadra inżynierska, która była kadrą typowo radziecką. A drugi to już zupełnie co innego, bo to byli Polacy. Ci z niepewnych politycznie rodzin, młodzi ludzie, którzy no musieli poniekąd tutaj pracować, odpracowywać jakby swój czas w wojsku, oraz normalni górnicy, którzy byli kuszeni po prostu dobrymi pieniędzmi. Ale jakie były warunki? No warunki już takie dobre nie były, no ale chyba wszyscy się tego spodziewaliśmy. A mianowicie żołnierze właśnie z batalionu górniczego coś takiego musieli własnoręcznie wypychać w miejsca tak naprawdę no 200 metrów stąd, nie pracowały tutaj konie. No i musicie też wiedzieć, no jeśli tutaj był odstrzał, no to jakieś 6 godzin trzeba by było po tym ostrzale odczekać. Ale myślicie, że Stalina obchodziło coś takiego? Oczywiście, że nie. Był odstrzał, po chwili ludzie wchodzili, wdychali cały ten dym, jak dostawali maseczki, to raczej azbestowe, dostawali pylicy, krzemicy. Są to straszne choroby, które wykańczają człowieka przez parę lat, aż w końcu on się dusi, więc było to naprawdę, no można powiedzieć, nie fair wobec nich, no ale co w tamtym czasie było fair? Liczył się tylko uran. Oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie weszli gdzie tam nie wolno, chociaż w tym wypadku kierunek zwiedzania po prostu dostosowujemy do własnej woli. Słuchajcie, wchodzimy w tak zwany korytarz grafitowy. Ten korytarz jest niedostępny do zwiedzania, ale tutaj też może występować gaz radon i był dodatkowym narażeniem dla górników, ale spokojnie, tutaj jest specjalna czujka, która mierzy właśnie ten dostęp gazu, więc gdybyście chcieli pozwiedzać to miejsce, nie bójcie się, to jest to badane na bieżąco. Problem był w momencie właśnie eksploatacji tej kopalni i ten gaz mógł występować i był dodatkowym uciążeniem dla górników. To i to nie jest tak, że to są wartości, które są normalnie. 0,16 jest normalnie, 0,2, tak? Widać, że jest to podwyższone. Wiecie, tak naprawdę też musielibyśmy zobaczyć na plan tej kopalni, bo może na przykład w tamtą stronę były złoża, co nie? No tak. No I bo by tutaj już jesteś- gdzieś się to promieniowanie podnosiło, co nie? 0,3. No powiedz coś? No, przez chwilę 0,3 było. A to dalej jest nic, co nie? No tak. To wszystko właśnie po czym teraz idziemy, to jest wykute rękama właśnie Polaków. No i też jedna taka bardzo ciekawa rzecz, mianowicie wiążąca się z Pałacem Kultury i Nauki, jak bym Tak, powiedziała. 1830 rok, królewna Marianna Orańska wychodzi za mąż za księcia pruskiego.
na tych ziemiach zasoby naturalne dostrzega i potrafi z nich korzystać. Chociażby pałac Kamieńców Ząbkowickich buduje z marmurów, które u nas tutaj w Kletnie, w kamieniołomach wydobywa. To właśnie stąd były wydobywane właśnie te marmury do jej pałacu. Następnie z tego pałacu te marmury zostały skradzione do Pałacu Kultury, ale nie o tym, ponieważ no jest to na tyle znane i popularne, że nawet marmury zostały nazwane jakby jej imieniem. I tak, nie wiem, czy możecie to zobaczyć. My możemy z tej perspektywy, ale u góry mamy białą Mariannę, tutaj mamy różową Mariannę i na dole mamy zieloną Mariannę. I rzeczywiście te marmury tak się nazywają na świecie na cześć właśnie królowy Marianny Orleańskiej. Więc no, jest to, jak nam mówią przewodnicy, ewenement światowy i rzeczywiście geolodzy, którzy by tutaj stanęli, zachwycają się tym wszystkim. No, my widzimy kolory tego, więc też się zachwycamy, choć dla nas ważniejsza jest w tym przypadku historia uranu i tak naprawdę Związku Radzieckiego, który ten uran stąd wydobywał, więc idziemy dalej do tej właśnie rudy uranu, bo chcemy zobaczyć, jak ona grzeje. Ta zabudowa, którą teraz widzicie, to jest zabudowa zrobiona przez no, obecnych właścicieli, że tak powiem, na potrzeby trasy wycieczkowej. Oryginalna była drewniana, natomiast też się nie ma czego bać, pomijając, że to są naprawdę grube hewy i beton. To raz w roku, uważaj, raz w roku przyjeżdża tutaj urząd górniczy, który po prostu to sprawdza, tak samo i instalacje wszystkie elektryczne, więc jest bezpiecznie. I teraz zobacz, że chodnik schodzi w dół. Rzeczywiście. No, mamy zejście jeszcze niżej. Ja cały czas szukam tylko jednego. Nie jest to ten wagonik. Natomiast tam z tyłu możecie zobaczyć właśnie takie zmurszałe drewniane bele i to są elementy oryginalnego właśnie zabudowania z lat 50., które było tutaj wykorzystywane. Było ono po prostu drewniane. Był łatwiejszy dostęp, tak? No i łatwiej było to wszystko obudować. I to jest właśnie tam po lewej stronie. Tam też nie wchodzą turyści i już jest no, w takim dość kiepskim stanie, wiadomo. Ten mały tunel, który jest właśnie tutaj, szacuje się na XIII wiek, ale jak do tego doszli? A mianowicie po sadzy, która była tutaj na tych skałach. Ale czemu? Ponieważ kiedyś, właśnie w XIII wieku, aby łatwiej można było drążyć takie tunele, na początku je nagrzewano właśnie na przykład takimi małymi ogniskami, paleniskami, a następnie oblewano to zimną wodą, wiadomo, i wtedy te skały pękały, można było je łatwiej stamtąd wyciągnąć. No i w taki oto sposób naukowcy szacują to na XIII wiek. Tylko że na razie nie wiemy. Powiem wam szczerze, jak teraz na to patrzę, no to jest naprawdę grubo. Tam dalej iść. To ma około 10 metrów, ja jestem mniej więcej 2, przede mną jest jeszcze 6, czyli nie widać tam chyba jakoś 2 ostatnich metrów, które tam do góry wchodzą. XIII-wieczny tunel, to naprawdę fajna sprawa, ale powiem wam, że ludzie, którzy tutaj to robili, mieli jaja, naprawdę wchodzą. Zobaczcie, taką skałę mieć nad twarzą, z kilofem czy czymkolwiek, czym to oni to wydobywali pod... Jeszcze palili te ogniska w takim miejscu. No naprawdę szacun. Ale wyjdźmy tam już. O, w ogóle tutaj korzenie jakiegoś drzewa, zobacz. Szkło uranowe. Coś, co świeci się właśnie w świetle UV. Widać to dobrze na kamerze? Szkło tak, ciebie nie. To zapal teraz lampę. Czekaj. Zobaczcie. W tym miejscu mamy lampę UV, która podświetlając to szkło powoduje zmianę jego barwy na taki świecący, może nie zmianę barwy, bo to szkło jest zielone, na taki świecący, fluorescencyjny, zielony kolor. Ja w tym momencie specjalnie odłożę kask, ponieważ za chwilę tam się zbliżę, a nie chcę, żeby on mi spadł, nie daj Boga, z głowy i uszkodził tą ekspozycję. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ są w tym szkle tlenki uranu, które powodują zmianę jego barwy właśnie na taki kolor. Wyłączyłem teraz alarm. Chodźcie bliżej, bo tu się będzie działo. Jak Terra zaczyna mrygać, to znaczy, że jeszcze zlicza, co nie? 1,62. Aż tyle już? 6, no pokazało 2 coś na początku. 1,64. Widać to w obiektywie? Czekaj, widać, 1,65. 1,65. Oczywiście wszystko zależy, wiesz, na przykład tu przyłóżmy, zobacz, już jest mniejsze stężenie. Na początku oni do tego dodawali dużo właśnie, do czegoś takiego. Do takich... Ile miałeś najwięcej, jak tu mierzyłeś? 2 coś, tylko może do środka, o tak. 1,4, 1,45. Dobra, muszę teraz stąd bezpiecznie wyjść, że tak powiem. Tam 2,7 najwięcej.
2,7. To też jest jeszcze górnicze, właśnie, że aż to chyba te latarki poszczególne. To chyba do oliwienia sprzętu, zobacz, było. No to tutaj jeszcze na płomyczek takie latarenki, tam również do oliwienia, tam już z akumulatorem inne latarki, ale chodźcie. Ale zaraz zobaczymy to, co było najważniejsze w Sudetach, czyli właśnie uran, a konkretniej blenda uranowa w tym wypadku, która nawet pochodzi z okolicznych kopalń. Słuchajcie, zobaczcie, od razu zaczyna grzać, mimo że to jest blenda, tutaj jest tylko 4 gramy uraninitu. 121 mikrosievertów, 183, 272. 270 mikrosievertów. Przypominam, że w chwytaku mieliśmy 4000. Ale weźcie pod uwagę jedno, ja to trzymam, niech tam sobie grzeje. To jest 4 gramy w blendzie uranowej, tak zwanego uraninitu, czyli uranu 238. I tutaj też takie małe porównanie, te 4 gram, bardzo, bardzo mocno skracając, można równoważyć energetycznie do 6,5 tony węgla. Taką ma moc właśnie uran i dlatego można powiedzieć, że tak ważne jest właśnie stworzenie elektrowni jądrowych w Polsce. Słuchajcie, bardzo ważna rzecz i bardzo mocno działająca na wyobraźnię. Ponieważ właśnie malutki kawałeczek skały ile daje energii. A, jeszcze jedna ciekawostka. Ale zobacz, jak zabrałeś i to już powietrze hamuje to promieniowanie, to nie? I teraz ciekawostka, która najbardziej działa na wyobraźnię, ponieważ połowiczny rozpad uraninitu to 4,5 miliarda lat, czyli tyle, ile ma nasza planeta Ziemia. Magda nam powiedziała, że nasz to jest w sumie nie... Pikus. Skaczera Donalda jest taki gadżet, ten tu naprawdę... Jak to jest terra, ona pół świata zwiedziła była. Zobaczysz, jak To nie moje słowa, zobacz co się dzieje tutaj. I co, że lepszy, bo świeci, tak? No, Pokazuje 2 mikrosieverty, 4. Ale nasz więcej pokazał, bo bliżej trzymałeś rączkę tej blendy. To co, mam dotknąć tej blendy? Polizać. Polizać. A, on jeszcze przelicza na dawkę taką pochłoniętą chyba, tak? Tu. Nie wiem. A, najwyższą? Nie. Średnią? Do tego trzeba naukowców. Nie, Nasz pokazuje nasz lepszy. 200. Patrz co tu się dzieje teraz. To jest dozymetr, co nie? Włącz alarm. Chciałbym teraz wykonać pewien test. Cała ta blenda waży ponad, no tam około 200 gram. W środku samego tego U238 jest 4 gramy, z którego dopiero produkuje się U235, czyli ten potrzebny uran do broni jądrowej. Chciałbym wykonać pewien test. Będziemy przybliżać dozymetr z danej odległości, specjalnie to kręcę od boku, żebyście zobaczyli, jak już samo powietrze, bo tutaj między nami nie ma szyby, pokażę jak magik dookoła. Nie ma żadnego zabezpieczenia, jak już to powietrze hamuje promieniowanie. Zobaczcie. Tutaj mam teraz 1,13. Nie wiem, czy to będzie widać na słoniaczu, żeby też wynik się skalował. 1,16. I zobaczcie, ile tu mamy? Z 30 cm, tak? Zaczynam się przybliżać. Zaczyna dopiero mienić, no z 20 centów. Tu już mamy z 15. I dopiero praktycznie jak jestem no ze 2-3 cm od samej blendy, zaczyna się pokazywać wynik, który rzeczywiście przekracza tamte 140 mikrosievertów na godzinę. Odwołuję Was teraz do odcinka, gdzie byliśmy w Czarnobylu w 2014 roku. Jest to nasza pierwsza seria filmów, gdzie udaliśmy się do podziemi szpitala w Prypeci. Sprawdźcie ten film i zobaczcie, ile tam wykręciliśmy. To jest dokładnie to samo urządzenie, które było razem z nami. Jeszcze jedno słowo, zanim pójdziemy dalej. Nie bójcie się, turyści, jest to za szkłem schowane. Specjalnie. I zauważyłem, że tu gdzieś jest kamera. Kolor niebieski i fioletowy zawdzięczamy tutaj jonom żelaza. A w ogóle do czego się wykorzystuje ten fluoryt? Fluoryt służył na przykład jako minerał topnik. Zaledwie 3 kg po dodaniu do pieca hutniczego potrafią obniżyć temperaturę topnienia innego minerału nawet do 300 stopni. Taki jest ekonomiczny. Okulary nosicie? Chyba nie. Soczewki. Też z tego robią? Tak, dokładnie. Bo fluoryt naturalnie powinien występować jako bezbarwny minerał. Rzadko się to zdarza z tego względu, że ma takie właściwości jak kameleon. Ciągnie po prostu sobie jony od innych minerałów i się rozumiem. nimi barwi. Dlatego na przykład Niebieski i tu fioletowy. możemy mieć jaśniejszy fioletowy, ciemniejszy Dokładnie. fioletowy. Ale wiadomo, że dziś była ruda żelaza. A kolor turkusowy widoczny?
Nie widzisz? Turkusowy to zielony, tak? No, taki. No, dobra, no widzę. I to jest chryzokola. Chryzokola A, tu, w tym tak, miejscu. dokładnie. Chryzokola tą barwę zawdzięcza miedzi, bo miedź utlenia się na zielono. No tak, to prawda. No. Nawet taką się czasami patyną jakby Tak. robi, tak? A złotogłupców kojarzycie? Złote drobineczki, piryt. Kolejny pierwiastek. No nie, to jest Minerał, prawdziwe, to jest przepraszam. złoto. Prawdziwe złoto. No tak było wydobywane. Będę pobierał próbkę. I tutaj kończy się nasza wyprawa po kopalni uranu w Kletnie. Jest to naprawdę mega ciekawe miejsce. Dziękujemy Ci, Magdo, że z nami byłaś. Dzięki. Dziękujemy Januszowi, który z nami tutaj na początku był, ale musiał niestety opuścić to w połowie, no ale jego wiedza była naprawdę ogromna, za co serdecznie dziękujemy. My was gorąco zachęcamy oczywiście do odwiedzenia kopalni w Kletnie i nie tylko poznania historii uranu, ale również tego miejsca, które jest bardzo ciekawe geologicznie. Właśnie tacy przewodnicy jak Magda wam o tym opowiedzą dokładniej. Gorąco was zachęcamy do odwiedzin. No to co? Do zobaczenia na następnej wyprawie! Dziękujemy. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję.